Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Bądź przy garach. Dobrze wiem, że jednym z Waszych ulubionych przepisów na tym kanale jest malinowa chmurka bezpieczenia. Dzisiaj trochę rozwiniemy tamten przepis i przygotujemy na jego bazie pyszny kremowy sernik. Często pytaliście, czy można pominąć żelatynę w śmietanie albo użyć świeżych malin, więc przy okazji pokażę, że tak, jak najbardziej można, a efekt będzie równie zadowalający. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione desery z malinami. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta zaczynam od galaretki. Do 800 ml gorącej, świeżo zagotowanej wody dodaję 2 opakowania galaretki malinowej. Zawartość naczynia dokładnie mieszam do całkowitego rozpuszczenia proszku i odstawiam do chwili, kiedy galaretka zacznie tężeć. W tym czasie zajmuję się resztą ciasta. Na dnie wyłożonej papierem do pieczenia blaszki o rozmiarach 24×35 cm układam ciastka, które posłużą za spód ciasta. U mnie są to zwykłe herbatniki, ale równie dobrze sprawdzą się podłużne biszkopty. Na cały spód zużyłem 150 g herbatników, ale ich ilość będzie zależeć od wielkości Waszych ciastek i tego, jak bardzo będziecie musieli je przycinać. Tak przygotowany spód na chwilę odstawiam. Do niewielkiego dzbanka przelewam 100 ml mleka. Dodaję do niego 2 opakowania budyniu waniliowego bez cukru i dokładnie mieszam do całkowitego połączenia. Jeśli macie pod ręką tylko słodzone budynie, spokojnie możecie ich użyć. Zmniejszcie tylko odrobinę ilość cukru, którą dodacie do masy serowej. Z tak przygotowaną bazą budyniu przenoszę się na kuchenkę, gdzie w dużym garnku z grubym dnem rozpuszczam 200 g masła. Żeby przyspieszyć proces, pokroiłem je wcześniej w kostkę, a ogień pod garnkiem ustawiłem na średni. Do rozpuszczonego tłuszczu dodaję 150 g cukru pudru i mieszam przy pomocy drewnianej łyżki do uzyskania jednolitego płynu. Kiedy masło i cukier się połączą, dodaję do nich kilogram mielonego twarogu śmietankowego i mieszam do uzyskania gęstej, w miarę płynnej masy. Tutaj mała uwaga, jeśli chcecie, żeby Wasza masa serowa była całkowicie gładka, użyjcie twarogu sernikowego z wiaderka lub zmielcie 3-krotnie pełnotłusty ser na średnich oczkach. Ser, którego użyłem tym razem, teoretycznie był mielony, ale w masie i tak pozostały grudki. Mi to nie przeszkadza, ale jeśli ktoś woli gładkie serniki, może to zmienić. Po uzyskaniu płynnej masy zmniejszam ogień pod garnkiem na niski i dodaję do niej 2 łyżeczki pasty waniliowej. Jeśli nie macie pod ręką pasty, możecie zamienić ją na ekstrakt lub podmienić część cukru na taki z wanilią. Całość krótko mieszam tylko do równomiernego rozprowadzenia pasty w masie serowej. Wtedy dodaję do niej 4 duże jajka. Zawartość garnka energicznie mieszam do całkowitego połączenia. Tak przygotowaną masę podgrzewam przez kilka minut, stale mieszając, aż całość lekko zgęstnieje i nabierze temperatury. Ważna sprawa, na tym etapie masa nie może się zagotować, inaczej jajka się zetną i skończycie z wielką serową jajecznicą. Prawdopodobnie przepyszną, ale nie o taki efekt nam chodzi. Po kilku minutach, kiedy masa już lekko zgęstniała, dodaję do niej rozpuszczony wcześniej proszek budyniowy. Ponownie ustawiam grzanie na średnie i gotuję przez 2-3 minuty, stale mieszając do uzyskania gęstej masy serowej. Ważne jest, żeby nie przerywać mieszania. W innym wypadku całość może się przypalić i nabrać nieprzyjemnego gorzkiego posmaku. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji ściągam garnek z ognia i ostrożnie przekładam jego zawartość na ułożony wcześniej spód z herbatników. Jeśli wylejecie wszystko naraz, herbatniki mogą się poprzesuwać, dlatego robię to ostrożnie i najpierw wylewam na herbatniki 4 chochle masy, rozprowadzam ją cienką warstwą po ciastkach, po czym wykładam resztę masy serowej i wyrównuję przy pomocy silikonowej szpatułki. Blaszkę z masą serową odstawiam do chwili, kiedy galaretka będzie gotowa do wylania.
Po wystudzeniu spodu naszego sernika układam na nim około 600 g świeżych malin. Oczywiście robię to w taki sposób, żeby każdy kawałek gotowego ciasta zawierał kilka owoców. Ciasto smakuje najlepiej, kiedy trwa sezon na maliny, ale równie dobrze możecie użyć mrożonych owoców lub podmienić je na całkowicie inne, np. brzoskwinie z puszki i dobrać do nich odpowiednią galaretkę. Waniliowa masa serowa będzie pasować do absolutnie wszystkiego. Po ułożeniu owoców wylewam na nie lekko tężejącą galaretkę. Staram się ją rozprowadzić w taki sposób, żeby nie poprzesuwała owoców. Galaretka nie przykryje malin całkowicie, ale nie musi. Pokryjemy je później ostatnią warstwą ciasta. Tak przygotowany sernik trafia do lodówki do całkowitego stężenia galaretki. Godzinka lub dwie powinny wystarczyć. Po stężeniu galaretki możemy zabrać się za ostatnią warstwę ciasta. Do dużej miski przekładam 250 g zimnego serka mascarpone. Dodaję do niego 500 ml zimnej 36% śmietanki, 50 g cukru pudru i 1,5 łyżeczki pasty waniliowej. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera do uzyskania sztywnego, gładkiego kremu. Ubijanie polecam zacząć od niskich obrotów i stopniowo zwiększać je wraz ze wzrostem objętości kremu. Pozwoli Wam to uniknąć dużej chmury cukru pudru unoszącej się w kuchni. Gotowy krem przekładam na zastygniętą galaretkę, a następnie rozprowadzam go równą warstwą po całej powierzchni ciasta. Oczywiście im lepiej to zrobicie, tym ładniejszy będzie efekt wizualny, a gotowe ciasto będzie bardziej zachęcać do sięgania po kolejny kawałek. Na końcu posypuję wszystko 70 g prażonych płatków migdałowych. Możecie użyć gotowych lub przygotować je sami. Wystarczy wrzucić płatki na zimną patelnię, ustawić pod nią średnio niski ogień i prażyć przez kilka minut, stale mieszając do uzyskania pięknego złotego koloru. Tak udekorowane ciasto ponownie trafia do lodówki, najlepiej na całą noc, do całkowitego zestalenia wszystkich warstw. Następnego dnia ściągam boki blaszki, pozbywam się papieru do pieczenia i już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby delektować się smakiem naszej sernikowej, malinowej chmurki. Każda warstwa ciasta sprawdziłaby się jako osobny deser. Przyjemnie waniliowa warstwa sera rozpływa się w ustach, a jej delikatna słodycz idealnie kontrastuje z odświeżającą warstwą owoców i galaretki. Wszystko to uzupełnia lekka jak chmurka warstwa śmietanki i chrupiące płatki migdałowe. Idealny deser na końcówkę lata. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!